Do mieszkania nas zaprosiła. Wyobrażacie to sobie? A tutaj jest kibelek i myją się tu, a tam idzie się na górę. Dzień doberek, dzień doberek. Zaczynamy nowy dzień. Zostało już nam tylko 2 dni tutaj, więc musimy je wykorzystać w jakiś taki w miarę dobry sposób na zwiedzaniu. Mieliśmy wyjść wcześniej, ale ja miałem kłopoty żołądkowe, kurczę, musiałem zostać w hotelu. Chyba ta zupa kozia mi zaszkodziła. Wynalazki. Kochani, wracamy na Chinatown. Wczoraj byliśmy po południu, ale tam już nie za wiele się działo. No i dlatego wracamy ponownie. Widzimy się na Chinatown. Jesteśmy w Kopi Estak Kie, zabytkowej kawiarni w Dżakarcie. Działa od 1927 roku i słynie z mrożonej kawy po indonezyjsku Kopi Es i ona jest robiona tradycyjnie z mocnego ekstraktu, słodkiego takiego naparu. I co jeszcze? Znajduje się w chińskiej dzielnicy Glodok i oczywiście co? Ma klimat tego starego miasta. Cały czas, tak jak Bartka mówiła wcześniej, od 27 roku. Nieustannie, nieprzerwanie jeszcze za czasów kolonialnych. Wtedy, kiedy tutaj Holendrzy urzędowali. Ja piję właśnie tą mrożoną kawę. Bardzo Ci smakuje? Tak, jest słodka, ja jej nie słodziłam. Ona sama w sobie jest słodka, ale to tak jak właśnie mówiłam, że ona jest robiona z tego naparu słodkiego, mocnego. No i faktycznie, ale jest bardzo smaczna. A więc smacznego. A Ty pijesz czarną. Ja piję czarną, bardzo dobrą, taka aromatyczna, że tak powiem esencjonalna, no i mocna jak cholera. Mam nadzieję, że mnie postawi na nogi. Specjalnie rano nie piję w hotelu, żeby tutaj wypić. O fu! Żabeczkę może do zjedzenia? O fu! O nie. Chodź Batka, chodź, zapraszam Cię dalej. Idziemy dalej w głąb bazaru, targowiska. Plechy. Żabki nie chcę zjeść. Nie. Przyrządziliby Ci na miejscu może. Ale myśmy jedli kiedyś żabę, pamiętasz? Żabiełka? Tak, ale nie pamiętam gdzie. Z Hiszpanii. A, dobrze, idź. Nie były złe, trochę smakowały kurczakiem. No. Uważajcie. I tu się czuje klimat, nie Batka? Tak, tu się czuje klimat. A tu Prawdziwe są Indonezje. placuszki z krewetami. Hello! Hello! Kiełki. To na pewno jest smaczne. A tutaj nie wiem co jest. Na pewno lód. Dobra, idziemy dalej. Warzywka. Ryby. No ryb to byśmy się już naoglądali. Tak, to prawda. Ruch jak cholera. O, widzisz? No tutaj taka dość ciekawa uliczka, po lewej stronie facet obrabia żabki. No a tutaj, Thank no tutaj żółwie.
do jedzenia. Ja pierniczę. A w sklepie zaszyła się Beata. Ciekawe, co ona tam moment. chce kupić. Tu jeszcze tam coś jest takiego węgorzowatego. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. No tu znowu żółwie. Żółwie. Tu znowu to samo. Tam też jeszcze żółwie. Tu to samo. Tutaj krewety, kraby. Znowu krewety. Tutaj szwarcmydło i powidło. Tu telefony można kupić. No, także Telefony tutaj, i żółwie i żaby. tak, żaby na porządku dziennym. Banany różnej maści. No i Beatka kupiła kawę do domu. Jaki kupiliśmy sobie kawusie na miejscu. Jak tam? Zdechnę za chwilę, po prostu zdechnę. O masz. Czemu zdechniesz? Jest mi tak gorąco, że czuję się, jakbym stała po prostu pod prysznicem i lałoby się ze mnie cały czas. Faktycznie jest gorąco, jest godzina 10, może po 10, nie wiem dokładnie, ale właśnie jakoś tak. No jest chyba 33 stopnie. No, 10:21. no, upał, paruwa straszna. No dobrze, to tyle, a my nadal na targowisku na Chinatown w Dżakarcie. O, tutaj właśnie Beatka kupiła mi kawy. Do koloru, do wyboru kawy. Tak, tam właśnie zwiedzaliśmy targ. Ale nie możemy trafić tutaj na przyprawy, bo chcieliśmy kupić przyprawy i niestety tutaj mają w ilościach hurtowych na przykład kardamon pakowany po kilogramie. No to Mówię, no to kurde, kup Agnieszka. kilogram. Nie, to bo Agnieszka będzie, bo dla Agnieszki. Agnieszka będzie miała na pół życia. To będzie miała na pół życia z głowy. No nie, bo to się, wiesz... Ulatnia. No, nie będzie już takie esencjonalne. Ale może jeszcze gdzieś trafimy. Poszukamy może targowiska, gdzie można kupić przyprawę. Przylepiasz się do mnie? Chcesz się przylepić? No jakaś kleista się zrobiła. Za czym kolejka ta stoi? Na pewno nie po starość. Ta kolejka stoi po bułeczki i po kawki, bo tu jest sprzedawana kawa i bułeczki. Napisane jest na karcie chleb. Chleb słony, chleb słodki, chleb słony z czosnkiem, chleb słony z serem i po prostu jest młodzieżowe szaleństwo, bo w większości stoją młodzi ludzie. A tutaj też siedzi młody człowiek, który, Bardzo młody. tak, który właśnie też, nie wiem, będziesz chciał taką bułeczkę? A nie. Nie Ja dzisiaj chcesz? mam dosyć. Ja jeszcze cały czas odczuwam wczorajszą kozią zupę. No to nie, to dobrze, to nie będziemy kupować. Na razie żadnej sobie bułeczek. daruję. Okej. Ale widać, że dużo sami młodzi ludzie są w stolicy, nie? Właśnie, Popularne. Znaczy no sami, no może nie sami, ale w większości Ale są. zaznaczam, że jesteśmy w dalszym ciągu na Chinatown, tak. Biorę 4, bo zostawię sobie na później. Bo kilka minut temu kupiła Holandia. jedno i jedną taką Holandia. kuleczkę takiej smakuje, że wróciliśmy z powrotem. Ile to kosztuje za 4 takie kuleczki? 10 000. To naraziłaś nas na koszty. Tak, bardzo duże. Tak, tu będzie w rogu napisane, jakie będą koszty. Nie, no Beata, no nie wiem jak ja to zniosę. Thank you. Thank you. Postanowiliśmy się przejechać takim wynalazkiem. A czym my jedziemy? Beata? Jak to jest jakiś taki tuk-tuk, nie? Nie, to ja wiem jak to nazywa, nie pamiętam. Ale przejedziemy się czymś takim. Jeszcze nie jechaliśmy tutaj. W Dżakarcie. Tutaj w Dżakarcie nie jechaliśmy. Ponownie trafiliśmy na stare miasto w Dżakarcie, tyle że wieczorem. Zupełnie inaczej to wygląda. Poza tym, że jest strasznie głośno. Nie wiem, czy nas czy nas słychać, czy dociera w tej chwili w ogóle cokolwiek to, co mówimy, bo hałas ze wszystkich stron.
muza w każdym rogu inna. Ale jak byliśmy tutaj wczoraj przed południem, to tu było pusto. Dzień dobry, witamy się z Wami kolejnego dnia. Jesteśmy oczywiście w Dżakarcie i dzisiaj będziemy chodzili sobie po slumsach tutaj w mieście, które nazywają się Kampung Pulo. One są jednymi z najbardziej znanych slumsów w Dżakarcie. Położone są nad rzeką i niestety przez tą rzekę są bardzo często zalewane. Praktycznie w całości są zalewane, bo gdzieś widzieliśmy na filmie, że dosłownie całe są po prostu pod wodą i zamieszkiwane przez lokalną społeczność Betawi. Choć życie tutaj na tych slumsach, jak to niestety na slumsach bywa, warunki życia są ciężkie i trudne, to mieszkańcy tworzą bardzo silną i zżytą wspólnotę. Idziemy. I tak, kochani, wyglądają slumsy. Zrobimy sobie krótki spacerek. Wow. Tutejsza rzeka, która płynie tak, obok. oni mieszkają przy rzece, która co roku wylewa, nawet kilka razy. No i po prostu zalewa wszystko. Wow. No tutaj niektórzy ludzie normalnie pracują. Nie są jacyś bardzo biedni, ale są po prostu tak zżyci z tym miejscem, z tą całą społecznością. Po prostu chcą w dalszym ciągu tu mieszkać, nie chcą się stąd wyprowadzać. No ale to powiedz o tym, że władze społeczeństwa chcieli tych mieszkańców, władze miasta chcieli ich przeprowadzić, no i częściowo przeprowadzili. Częściowo ich tak, bo wybudowali budynki socjalne i część ludzi chcieli właśnie przesiedlić do tych budynków socjalnych. Hello. No ale tak wszyscy... Ale część nie chciała. Część nie chciała się właśnie przenieść, po prostu opuszczać swojej lokalnej społeczności. Ale powiem Ci, Beata, że Many. że ludzie tu wyglądają dość takich pozytywnie nastawionych do nas, jako turystów. No tak, już właśnie krzyczą. Many. Bo jak nas widzą, no to kojarzą nas z pieniędzmi. Kamu dari mana tetangga? Maksudnya tetangga seberang. Tetangga seberang. Hello. No. Mampir, Bu. Proszę bardzo, pralnia. Okej. Można kupić zabawki, Okej. kwiatki są. Proszę bardzo. Normalne miasteczko. Znaczy normalne jak normalne. Ale są punkty sprzedaży. Można sobie kupić jedzonko. Te niektóre ich domki nie wyglądają jeszcze jakoś tak bardzo źle. No a tutaj po prostu jest A tutaj lokalna mają małpę jakiś wytresowaną, odpływ. która jeździ. Tu jest rynsztok po prostu. Hello. Batka.
Pamiętaj, że masz czekoladę. Proszę bardzo, jest i muzyka. Można tutaj coś zjeść. Toczy się, tak się toczy życie. No chciałem powiedzieć normalne, ale normalne to może nie będzie zbyt dobre słowo. okej. Tu jest meczet, kochani. W zielonych kolorach. Oczywiście tradycyjnie. Tak. Dzieci się tutaj normalnie uczą, znaczy nie normalnie, przepraszam, bo tu nie ma oficjalnie szkoły. Tu są prowadzone jakieś takie właśnie przez meczet, jakieś szkółki i organizowane są takie społeczne nauczania. Bo szkoły jako szkoły tutaj nie ma. Hello. Ni foto ni. Hello. Dia semua ni. Ni bocah. Zalecano nam, żeby z kimś iść, że może tu być na przykład niebezpiecznie. Czy czujesz się... A nie słyszy mnie Beata. No. Beata, czy czujesz się tu niebezpiecznie w tej chwili jak na razie? Nie, właśnie Nie. teraz przeprowadziłam dyskusję ręczną z dzieckiem. Tak? Tak. Fajny, taki malutki dzieciaczek, ale fajny. Wszystkie małe dzieci są fajne. Gorzej jak dorastają. Idziemy dalej. O! A. No. Beata, może zjesz coś? Nie, dziękuję, nie skorzystam. This is something. You have Jeżeli nie jest muzułmanką, nie wolno wchodzić do meczetu. Ale ty już byłeś w meczecie. No tak, no bo oni po prostu przymykają na to oko, ale nie powinna kobieta wchodzić do meczetu. Idziemy dalej. Hello. Do tego miejsca. Do tej wysokości rzeka zalewa tutaj tą społeczność, te domy. Wszystko stoi w wodzie. okay. I think yeah. Idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj pracują, wiercą dziurę. Hey, hello. Hello, hello. Nó gần rồi. Matka, czy bałabyś się tutaj zjeść? Nie słyszy mnie. Wow. Bo. Czy bałabyś się tutaj zjeść coś? Wiesz co? Nie, chyba nie. Ale wolę tu nie Ale jeść. nie jeść. Next. No, it's okay. Okej. Proszę Bo bardzo. ja myślę, że tutaj jest wszystko świeże, na bieżąco robione, bo tu też jest dużo ludzi. I oni... No, uważaj. I oni tutaj to wszystko mają, wiesz, na bieżąco. How are you, Mr.? Very good. Ster. Dobra, dziecko ubrane w mundurek szkolny. Tu chałupka. Tu i kurczaki, i koty razem, wszystko się wychowuje. Życie się O, toczy.
W lewo, prosto? Buntu, buntu. Yeah, Tu w thank you. lewo. Sama ci powiedziała. Tak. Najciekawsze jest to, że mówią po indonezyjsku i myślą, że my rozumiemy. Nie, a nie rozumiesz? Hello. No zrozumiałam, że mamy iść w lewo. No właśnie. Ponadczasowe. Jak była ta wrażenia? Wiesz co? Tak sobie to wyobrażałaś, slumsy? Bo chyba pierwszy raz jesteśmy na slumsach właśnie. Nie, byliśmy gdzieś. Nie pamiętam, w Wietnamie Ja nie gdzieś przypominam byliśmy. sobie. W Wietnamie gdzieś Ja nawet w byliśmy. Wietnamie sobie nie przypominam. No ale okej, może nie pamiętam. Znaczy, no nie były takie duże, ale było. No jest to przykre, ale jeżeli oni to akceptują i tu mieszkają, oni są bardzo zżyci. Ale widziałaś, oni nawet nie chcą się przeprowadzić do domów normalnych, do bloków. Oni chcą tu zostać, mimo to, że ich zalewa. Mają no, naprawdę duży problem z tym. Tak. Tutaj, kochani, nie ma kanalizacji. Oni chodzą się załatwiać niestety, z tego co ja się orientuję, to no do rzeki. Znaczy kanalizacji nie ma, ale tu widzę jakieś te jakieś rynsztoki. Prawo. Prawo? Tak. Beata tam próbuje się zaprzyjaźnić z jakimś dzieckiem, tak Beata? Słucham? Widzę, że próbuje się zaprzyjaźnić z dzieckiem jakimś. Nie. Nie, po prostu dla dzieci trzeba być miłym. Zobacz, tutaj to nawet nie najgorzej wygląda, nie? Tak. Jest podjazd dla skutera, żeby nie wprowadzali po schodach. To mieli podjazd zrobiony z kafelków. Coś około między 3 a 4 miliony ludzi mieszka na slumsach w Dżakarcie. Pani tutaj była tak miła, zaczęła nas zagadywać, zaczęła z nami rozmawiać. No i powiedziała, że czy chcemy zobaczyć szkołę. No to idziemy. A nawet tutaj takie zadbane babeczki są, dziewczyny umalowane. No? Uważaj. Uważaj tutaj na tych. Sekolahan yang lain juga sama, Mówi do nas po muridnya udah indonezyjsku. pada pulang. Inne szkoły, ich uczniowie już wrócili do domu. Jest. Okej. Najpierw poszliśmy z kimś lokalnym, a teraz poczuliśmy się tutaj bezpiecznie i wróciliśmy, przyszliśmy jeszcze raz. Prawda, Batka? Tak. Nie po to, że nam się tu podoba, bo to nie jest to. Tylko Daj, thank żeby zobaczyć coś. Tak na spokojniej. Jako ciekawostkę powiem to, że tutaj ta kobieta, która nas przez kawałek oprowadzała, chciała nam pokazać szkołę. Okazało się, że już nie ma dzieci. To są A 3 godzina jakieś jest szkoły. 10:27. Tak ściśle. Tak, że to już No jest po lekcjach. Tak. No ale nieważne, nie o tym chciałem mówić. I później po tym wszystkim Beata chciała jej dać jakieś pieniądze, no. I wyobraźcie sobie, zaskoczyła nas, tego się nie spodziewaliśmy, nie przyjęła, powiedziała, że absolutnie. Beata, zaskoczyła cię tym? Bardzo. Oczywiście Znaczy, okazało no po prostu ona- chciała pokazać nam sama Tak. siebie. No, ale przynajmniej dostały dzieciaki czekoladę. No tak, daliśmy gdzieś. Tak, daliśmy dzieciom czekoladę. Hello. Proszę bardzo, może mango Beata, zobacz jakie To nie duże jest mango. mango, to jest papaja. To jest papaja. O, tu małpa jest. Małpa? No, siedzi bidula. W klatce pewnie. Znaczy ona siedzi na klatce, ale ona jest przywiązana na łańcuchu, na bardzo krótkim łańcuchu.
Idziemy. Tu ona tu mieszka. Oh, iya, home banget kosnya tuh. Hampir. Ale ptaszek jest. Skuterek jest. O, Mau masuk? Jest? Yes. O, okej. Mega to zaskoczenie. jest taki belek. Pani powiedziała, że byśmy weszli do niej do domu, do mieszkania nas zaprosiła. Idzie się na górę. Wyobrażacie to sobie? Pewnie tam śpią. Tak, śpią. Wow. Sewa. Wow. Wow. 900. Wow. Sewa. Pani chce, żebym zrobiła zdjęcie. Ini sekolahan. A i tam jest szkoła. Sekolahan itu. Aha, jest. A, Sekolahan. jest. Bisa, Miss. Jest. Bisa, Miss. Okej. Wow. Jesteśmy na dole. Idziemy już tutaj ku wyjściu. Spotkaliśmy ponownie tą panią, która nam chciała nam pokazać szkołę, ale niestety była zamknięta. I pani nas zaprosiła do siebie do domu, żebyśmy zobaczyli, jak mieszkają. No, szok po prostu. Malutkie pomieszczenie na dole i malutkie pomieszczenie na górze, gdzie tylko śpią, a życie raczej toczy się na dole i na ulicy. I oni tutaj, to nie jest ich dom, tylko wynajmują i miesięcznie za wynajęcie tego płacą 900 000 rupii bez prądu. To jest ponad 200 zł. Jakieś 250 zł. No to napiszesz na dole. Dobra, okej. Teraz nie chce mi się myśleć dokładnie, ile to jest. Wygląda to no strasznie. Przykro wygląda to z zewnątrz, ale jeszcze bardziej przykro wygląda to w środku. Wyszliśmy ze Slumsów i tak jakoś przypadkowo trafiliśmy na targowisko. No taki pasar publiczny, na którego w ogóle się nie wybieraliśmy. Ale Batka, czy jest ci nie za gorąco, bo coś widzę? Nic nie mów. Nic nie mów. Słuchajcie, można paść po prostu, jest taki upał. Tutaj mimo, że czuję, że chodzi jakaś klimatyzacja, to i tak nie daje rady, jest tutaj bardzo, bardzo duszno. Najgorsze to jest to, że pieniądze nam się kończą. A to trzeba znaleźć bankomata. Bankomata znajdziemy i... Bole. Jak się nazywa Batko? Owoce karaboli? Karamboli? Nie pamiętam. Gwiaździsty owoc. Gwiaździsty Thank you. owoc, inaczej zwany. No dobrze, zaraz będziemy próbowali, co? A. No już jesteśmy w pokoju hotelowym. Wróciliśmy ze slumsów, a wróciliśmy, ponieważ jesteśmy tak potwornie padnięci. Temperatura dała nam tak w kość, że postanowiliśmy chwilę odpocząć, przepłukać się i ewentualnie jeszcze gdzieś pójść. Obtoknąć się troszeczkę. O, świetnie. Obtokniemy się elegancko, Tak. może poleżymy chwilę i pójdziemy znowu gdzieś na miasto. Jeszcze się będzie pewnie zaczniesz pakować, bo jutro, kochani, wyjeżdżamy. Muszę się dzisiaj spakować, dlatego Wylatujemy. nie mogę zostawić tego na jutro, bo mam taki pieprznik w walizkach, że muszę to jakoś ogarnąć wszystko i poukładać. No ale dobra, nieważne. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to chciałam Wam pokazać. Tutaj na suficie jest strzałka. Strzałka wyznacza kierunek dla wyznawców muzułmańskich. Prawie w każdym hotelu mieliśmy, wszędzie gdzie spaliśmy, była taka strzałka. W większości właśnie na suficie. Raz nam się tylko zdarzyło, że była w szufladzie w biurku, ale to jedyny raz. A wracając do tej strzałeczki, to ona wyznacza kierunek, w którym muzułmanie, modląc się,
powinni zwracać się w stronę Kaby, świętego miejsca w Mekce, to jest w Arabii Saudyjskiej. I jest to kierunek, jeszcze tylko powiem, że jest to kierunek, który tak naprawdę łączy wszystkich muzułmanów na całym świecie. Oczywiście mówimy tu o praktyce religijnej. Ja może przy okazji dodam, że jeżeli chodzi o Indonezję, jest to największy muzułmański kraj na świecie. Blisko 90% populacji to są właśnie muzułmanie. Tak, zgadza się. I kobiety dlatego tutaj chodzą w hidżabach, w chustkach na głowie. Ale nie wszystkie, ale też myślę, że jakieś 90% albo więcej kobiet właśnie mają nakrycie głowy. Nie wszystkie, dlatego że nie ma obowiązku. Tak a propos, konstytucja tutaj w Indonezji gwarantuje wolność wyboru, jeśli chodzi o religię. Teoretycznie jest to kraj ateistyczny. No tak. Także tutaj nie ma problemu. Na przykład bardzo często widzieliśmy, nawet tutaj w Dżakarcie, że obok meczetu, po drugiej stronie ulicy jest katedra, kościół katolicki. Tak, widzieliśmy. Prawda? Tak. Nie I ma... kobiety w większości tutaj właśnie też nie mają zakrytych twarzy, nie? Mają odkryte twarze. No nie jest tak jak na Bliskim Wschodzie, nie? No tam to jest w ogóle hardcore. Tam jest to nawet, że tak powiem, zapisane prawnie, że kobiety muszą mieć zakryte twarze. Nawet oczy mają pozakrywane w większości. No, ale to tak jak w już Iranie to czy już w Afganistanie. No tutaj wolny wybór kobiet. Tak. Duża tolerancja, absolutnie religijna. No dobrze, to my sobie odpoczywamy. Idziemy, ja idę się obtoknę troszkę. A to ja w takim razie po tobie, skoro powiedziałeś pierwszy. Dobrze. Jak ci smakuje karambola? Smakuje dziwnie. Jadłem lepsze owoce, ale jest bardzo soczyste. Taki o smaku słodko-kwaśnym. Taka gwiazda. No tak, bo ona jest nazywana owocem gwiazdy ze względu właśnie na to, że jak ją się przekroi, to ma gwiazdeczkę To jest ten pięcioramienną. owoc, jak byliśmy na targu, kiedy wyszliśmy ze slumsów. Kupowała babka. Tak. I to, no tak, im się jej więcej zje, to w sumie tak trochę bardziej Tak. smakuje. Pierwszy moment jest dziwny, ale później właśnie, tak jak mówię, zaczyna bardziej smakować. I chcę jeszcze tylko dodać, że karambola, czyli owoc gwiazdy, jest bardzo bogaty w witaminę C i antyoksydanty. Wiemy. Tylko osoby z nerkami muszą uważać, bo zawiera dużo szczawianów. Smacznego. Dziękuję bardzo. No jak szanowna pani, gdzie się pani wybiera? Przed siebie. Kobieta się wyspała i idzie teraz Ale pohasać. jestem padnięta i tak. Padnięta, już nie przesadzaj. Jakoś mi tak dało w kość to ważenie po tych slansach i później po tym bazarze. Znaczy inaczej. To mi nie łażenie mi dało w kość, to mi temperatura dała w kość. Ale łaziłaś w temperaturze. Powiedz mi, a jakie plany? No Na poszwędać popołudnie się. mamy? Poszwędać się. Nigdzie żadne bazary, nic nigdzie nie, a już na pewno żadne markety. Nie lubisz marketów? Nie, nienawidzę. Dobra, idziemy pochodzić tu wokół hotelu, niedaleko hotelu. Znaczy będziemy udawali się w kierunku centrum generalnie. Umieram z głodu, za chwilę będę jadł migoren. Właśnie pokażę, jak to przygotowują, kuchnia jak wygląda. Tutaj Beatka, ale Beatka nie je, tak? Tych grajków, słuchajcie, jest od jasnej cholery, no. A szczególnie jak widzą nas, no to leci z tą gitarą, na grypie ma zawieszoną torebkę, w którą wrzucają kasę. Czasami ktoś wrzuci, rzeczywiście. O, proszę bardzo. I na patelnię. Kochani, nagrywam, bo sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Beatka je zupę soto z kurczakiem, zdecydowała się. Najpierw zamówiłem ja, tylko dla mnie, bo ona raczej nie należy do odważnych, tak jak ja. I spróbowała ode mnie i postanowiła zjeść. Jak smakuje?
Bardzo dobra, bardzo dobra. To jest taki nasz rosół, tylko że ten jest o wiele bardziej wyrazisty. Tyle, że Beatka nie dodaje sobie żadnych przypraw. Je tak. Nie, mi to wystarcza. Ona jest dosyć, znaczy inaczej. Ona jest troszkę ostra i mi to wystarczy. Czuć te wszystkie dodatki, które tu są. Cebula, jakaś tam kapucha jest wrzucona, pokrojona. Pomidorki są dorzucone, szczypiorek jest dorzucony. A myślę, że ona jest gotowana na super bulionie. Jest bardzo smaczna. Smacznego. Dziękuję. No jak, proszę Panią, ostatni wieczór w Dżakarcie. Dobrze, fajnie. Na luzie, Na na luzie. podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, prawda? No myślę, że tak. Jeszcze przed nami jest jutro kawałek dnia. A tak krótko na gorąco, Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. powiedziałbym, że wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak sobie zakładaliśmy, chociaż zakładaliśmy, że nie będzie to taki ścisły plan. Raz sobie przesunęliśmy o jeden dzień w Malang, skracając jeden dzień w Surabai. Pamiętasz? Tak. Nie, przedłużyliśmy Wróć. Singigi. Z Ingigi na Lombok sobie przedłużyliśmy o jeden dzień, Tak. skracając w Surabai. Tak, ale zrobiliśmy to z pełną świadomością, ponieważ Surabaja to jest duże miasto i wiedzieliśmy, że tam możemy trochę odpuścić. Chcieliśmy troszkę dłużej zostać na wyspie i dłużej mieć kontakt z naturą. Tak, Bo a tam wiedzieliśmy, było że fajnie. przed nami będzie sporo miasta. A jak wspominasz Makassar i Tojatoraya? Tana Toraja, no wspominam dobrze. A więc ja źle powiedziałem oczywiście. Tana Toraja. Ja też nie wiem, czy dobrze mówię, bo to też mnie się chrzani to wszystko. Toraja. Zostańmy przy Toradży. Jeszcze możemy powiedzieć Rantepao. O, Rantapeo czy Rantapeo? Dobra, już wystarczy, już. Dobra, nie dochodźmy, proszę Cię. No. Nie dochodźmy. Było super, naprawdę było super. Największe wrażenie zrobiła na mnie ta ceremonia pogrzebowa, chociaż największe wrażenie zrobiło na mnie to, że Indonezyjczyk chciał nas nauczyć fruwać No, z sitorem, bo no, myślę, że było coś na ten temat wcześniej na ale filmie. ktoś może nie oglądał poprzednich odcinków. Po prostu mieliśmy wypadek. Dlatego się śmieję w tej chwili, że chciał nas Indonezyjczyk nauczyć fruwać. W tej chwili się śmieję, bo wtedy mi nie było do śmiechu kompletnie. Ale dobrze, że się skończyło tak, jak się skończyło. Tak, bardzo dobrze. No to idziemy powolutku do hotelu, prawda? W kierunku hotelu się udajemy, bo już mamy jest spacerkiem super. 30 minut. Może jeszcze coś pokażemy, nie? Nie wiem, bo już jest ciemno. Ale ludzi dużo jest, bardzo dużo Ciemno ludzi. to już jest od kilku godzin, Batka. Tak, no. Ale dużo jest ludzi jeszcze na ulicy. Bardzo dużo. Jutro wylatujemy. Z jednej strony fajnie, a z drugiej trochę właśnie szkoda. chciałam to powiedzieć, że zawsze są te dwie strony medalu, że już coś się kończy, ale jednak człowiek już tak powoli chce wracać do domu. Jeszcze powiem, że Dżakarta nas przeciągała trochę, nie? No, Temperatura w Dżakarcie. właśnie, temperatura w Dżakarcie nas przeczołgała. No dobrze, ale już nie narzekajmy. Jest, Nie, my nie narzekamy, my stwierdzamy fakty. Po jest prostu super. parę Głowa lat temu- pełna wspomnień, Ale prawda? chciałam jeszcze tylko dodać, że jak byliśmy w 2019 roku, tak? To mimo, że temperatura była też taka, jaka jest w tej chwili, bo praktycznie nic się nie zmieniło. Tu też było gorąco, jak byliśmy. Inaczej żeśmy to odczuwali. Nie dała tak nam bardzo w kości, jak w tej chwili. Czyli po prostu SKS. Ireneusz próbuje Ireneusz. Ja nie próbuję, tylko jem. No tak, no śmieję się, no. A Irek je sate ayam, czyli szaszłyki z kurczaka, które są bardzo, bardzo popularne, jeżeli chodzi w ogóle o całą Indonezję. I one są podawane albo ze słodkim sosem sojowym,
albo też z sosem z orzeszków, tak? Tak, ja mam tak, do z orzechami. orzeszku? Mhm. Dobre. Smakują ci? Dla mnie nawet zbyt delikatny, ale to ja jestem specyficzny pod tym względem. Bardzo jesteś No właśnie. specyficzny, bardzo. Bo ja lubię takie bardzo wyraziste smaki, ostre. Nie, ty lubisz po prostu, aż twarz wykręca. I oczy na wierzch wyłażą. Ale jest okej. No to smacznego ci Dziękuję. życzymy. A więc kończymy dzisiejszy dzień. Ostatni dzień. Idziemy teraz do hotelu na zasłużony odpoczynek. No i uważam, że dzisiejszy dzień był mega udany. Bardzo był udany, mega, faktycznie, mega. No. To idziemy, bo padniemy. Do Może jutra. się tak zdarzyć. Do jutra, pa, pa. Hej. Zapraszamy na kanal MRC Wipodrozy.